Witam w kolejnym odcinku podcastu Uwik Talks, w którym łączymy biznes i technologię. Ja nazywam się Bartek Śliwa, a moim i waszym gościem będzie dzisiaj prezes spółki Uwik S.A. Wojtek Wolny. Cześć Wojtku. Dzień dobry, cześć. Standardowe pytanie na początek brzmi zawsze, co łączycie z biznesem, ale myślę, że w tym przypadku nie jest to pytanie zasadne, przy czym być może chciałbyś podzielić się czymś, co ostatnio ciekawego biznesowo podziało się w twoim zawodowym życiu. Ja myślę, że to fajne pytanie, choć pewnie faktycznie w moim przypadku można by powiedzieć, co łączy mnie z technologią. W zasadzie oba te pytania mają tą samą odpowiedź, mianowicie byłem słabym inżynierem. Z tym, że byłem słabym inżynierem, to trafiłem do biznesu. No i łączy mnie z technologią wykształcenie. W biznesowym życiu dzieje się dużo, robimy mnóstwo akwizycji. Myślę, że też w ogóle całe otoczenie biznesowe bardzo się zmienia, więc pewnie to temat dużo dłuższej rozmowy, ale tak, jak ktoś sobie nie radzi w byciu inżynierem, to trafia do biznesu. Myślę, że bardzo skromna odpowiedź, ale poruszyłeś właśnie otoczenie biznesowe i tutaj pada moje pytanie, jakie ono obecnie jest? Jakie są teraz te trendy? Czy dalej mamy jeszcze skutki wpływu pandemii na nasz biznes? Gdzie w tym wszystkim jest AI, chmura, IoT i automatyzacja procesów? No i ja już bym trochę odłożył tą pandemię chyba, bo to pewnie jakieś takie zawirowanie, bo patrząc na dynamikę świata dzisiaj, no to jeśli mówimy o 4 lata do tyłu czy 5 lat do tyłu, zaczynamy pomału mówić o prehistorii w technologii, prawda? W związku z tym to już odłóżmy na chwilę tą pandemię, to myślę, popatrzmy trochę na gospodarkę i jak patrzymy na gospodarkę, to myślę, że myśmy przekroczyli tą magiczną granicę naprawdę, jeśli chodzi o Polskę, z bycia gospodarką rozwijającą się, czyli szybko rosnącą, ale bazującą ten wzrost na taniej sile roboczej, na prostych usługach, na podwykonawstwie. I to dotyczyło nie tylko branży technologicznej, ale też jakiejkolwiek innej, prawda, wytwórczych, innych, nie budowie własnych brandów, nie własnej ekspansji, a po prostu takim oportunistycznym budowaniu dobrobytu. I teraz patrzę na naszą gospodarkę jako na rozwiniętą. I jak przyjrzymy się sektorowi IT w gospodarkach rozwiniętych, to on jest inny niż był dotychczas w Polsce, czy niż jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Te tak zwane software house'y, czyli powiedzmy małe, średnie firmy, które budują oprogramowanie customowo na zlecenie, czy to lokalnych klientów, bo wiele tych gospodarek potrzebuje, czy wiele ma już swoje lokalne firmy, czy klientów zagranicznych. Duży udział prostego modelu biznesowego, body leasingu, jakiejś takiej przewagi konkurencyjnej przez budowanie centrów kompetencyjnych opartych o niższe koszty, no to myślę, że to pomału będzie przechodziło do przeszłości. To była zawsze specyfika Europy Środkowo-Wschodniej i właśnie w dobie AI i właśnie w dobie automatyzacji różnych rzeczy będzie coraz większe znaczenie miał consulting i taka dojrzała technologia, czyli doradztwo, product discovery, specjalizacja, czyli już nie będziemy mówić o osobie, która jest świetnym programistą Java czy .NET, tylko będziemy mówili o ekspercie z dziedziny energetyki, z dziedziny healthcare czy logistyki, a dopiero potem za tym pójdzie technologia, która będzie coraz przyjaźniejsza, coraz łatwiejsza i coraz mniejszy będzie udział jakby tego komponentu takiego powiedzmy manualnego, żmudnego kodowania. Tak by mi się wydawało. Aha. I w tym wszystkim, o czym mówisz, wężysz zwiększone zapotrzebowanie na usługi outsourcingowe, takie same, będzie więcej tego rozwoju oprogramowania, ale przykryte tym consultingiem, czy w którą stronę to pójdzie? No, słowo usługi outsourcingowe to jest bardzo szeroka definicja, prawda? No bo my mówimy, że zajmujemy się outsourcingiem utrzymania infrastruktury IT, mówiliśmy, że ten tak zwany body leasing, nie lubię tego słowa, ale powiedzmy, że też jest jakimś rodzajem outsourcingu, tak, czy podwykonawstwa. Czasem napisanie całej aplikacji również jest procesem wyoutsourcowania fiksowego projektu, więc to jest taka bardzo pojemna definicja. Więc jakbym powiedział, że na usługi technologiczne popyt będzie rósł, ale one będą inne. I ja na tę potrzebę uknąłem sobie taką teorię, bardzo mi się podobał taki wykład, który sobie ściągnąłem chyba tam profesor z Uniwersytetu w Kolumbii mówił, uczciwie mówiąc, to nikt nie wie, jak to będzie wyglądało. Tak? Czyli czujemy wszyscy intuicyjnie, że AI zmieni całą branżę, tak jak zmieni cały biznes, tak jak cały biznes na świecie zmienił internet, który się rozwinął.
No ale jakby dzisiaj jeszcze nikt nie wie, jak to będzie wyglądało, więc wszyscy sobie trochę gdybamy. Nie? No i na potrzeby tego gdybania, a może akurat ja trafię, a nie ktoś inny, choć oczywiście brak danych, żeby poprawić, to miałbym takie poczucie, że przede wszystkim kod źródłowy zacznie powstawać łatwiej, szybciej, bardziej automatycznie, w związku z tym w cudzysłowie taniej. Tak? To znaczy sama fizycznie linijka kodu będzie tańsza. No, załóżmy, że programista dostanie narzędzie, które pozwoli mu wytwarzać 5 razy więcej kodu. To na potrzeby tej dyskusji. Tak? No i teraz jak sobie zaczniemy analizować konsekwencje, co to znaczy dla naszych klientów, no to jeśli mogą wytworzyć 5 razy więcej kodu za tą samą cenę, to myślę, że jeśli tylko jeden z ich konkurentów zdecyduje się to zrobić, to oni też nie będą mieli wyjścia. Tak? Czyli to nie jest tak, że oni obniżą budżety na IT, tylko będą generowali więcej potrzeb. Tak? A z kolei jak będą mieć więcej potrzeb, to właśnie będzie potrzebne dużo więcej konsultingu, doradztwa, zrozumienia, które te systemy mają sens. I to chyba jeszcze jest taka dosyć wiedza powszechna i dużo osób o tym mówi. Zdziwiony jestem, że nie tak dużo osób mówi o tej części infrastrukturalnej. No bo jeśli mówimy o tym, że ilość danych w chmurze przyrasta, podwaja się co roku, a więc to funkcja eksponencjalna, no to wydaje się, że za chwileczkę problemem będzie nie tyle napisanie systemu, co infrastruktura, która pozwoli go profesjonalnie eksploatować. No i te systemy będą coraz bardziej zaawansowane i będą wymagały coraz większej mocy obliczeniowej. Moim zdaniem istotniejszy będzie za chwileczkę koszt miesięcznego utrzymania, czyli na końcu trochę energii elektrycznej, tak? Czyli na końcu kolokacji kawałka data center, ale również kawałka cyberbezpieczeństwa i różnych innych elementów niż samo napisanie kodu. Nie? Więc myślę, że będziemy zmierzać w taką stronę z jednej strony doradztwa branżowego w obszarze technologii, budowy żeby to tak może całkiem zobrazować, no to wygrają te firmy, które będą potrafiły przyjść do swoich klientów i już nie powiedzieć, napiszemy wam system, który jakiś problem rozwiąże, tylko powiemy wam, jak podnieść marżę o 3% na przykład. Tak? To jest dla mnie ten konsulting. Tak? Czyli powiemy, potrafimy spowodować, że dzięki technologii wasza marża będzie wyższa, bo na przykład przeanalizujemy dane, bo zbudujemy hurtownię i tak dalej. Okej. Czuję, że mocno wierzysz w tą wizję i gdzieś to składa się do kupy w oparciu o fakty, które faktycznie przemawiają za tą wizją. Moje pytanie brzmi, jak jako EOWIC, może jako spółka, może jako grupa, dostosowujesz się do tej wizji? Jak reagujemy na to? Czy już jakieś kroki podjęliśmy ku temu, żeby na przykład oferować lepsze usługi infrastrukturalne, o których wspominasz? No to jest zabawne, że szklanka jest oczywiście zawsze do połowy pełna i do połowy pusta. I trzeba pamiętać, że nasze korzenie, nasze serce, nasze emocje były zawsze z programistami i wywodzimy się z wytwarzania oprogramowania. No i raczej tego nurtu takiego powszechnego, czyli raczej po prostu takich modeli powiedzmy mainstreamowych technologii w popularnych modelach, czyli w tych takich modelach time and material, czyli trochę w tym modelizingu. Oczywiście mamy nasze manage teamy też, no ale powiedzmy generalnie mówimy o wytwarzaniu oprogramowania. No i z jednej strony pesymista powiedziałby, że w tym miejscu będzie mieć jakiś tam kłopot i ten rynek będzie się kurczył. Z drugiej strony, jako jedna z nielicznych firm w Polsce, mamy istotny kawałek od wielu już lat i mocną nogę infrastrukturalną, bo bodaj 6 lat temu od funduszu Enterprise Investors odkupiliśmy spółkę IT Works, która w międzyczasie znacząco urosła. Dzisiaj mamy tam setki osób. Wydaje mi się, że jesteśmy liderem w Polsce, jeśli chodzi o utrzymanie infrastruktury zewnętrznych firm, taki outsourcing. No i tutaj wydaje się, że jesteśmy mocni. Dystrybuujemy też sprzęt, dystrybuujemy chmurę. No i nasza najnowsza inwestycja, czyli inwestycja w Senetic, znacząco też to powiększa. To tutaj już liczymy, że będziemy się zbliżać do 1 miliarda złotych przodu z tego obszaru. No i Senetic to 20 krajów, to jest dystrybucja chmurowych licencji Microsoftu, to dystrybucja urządzeń sieciowych, czyli wszystko, co jest blisko tej infrastruktury, a na pewno stanowi zorganizowaną platformę do rośnięcia. Tutaj jest mamy tą część optymistyczną tej szklanki. Podejmujemy kroki i próby i naukę tej części konsultingowej, zarówno poprzez nasz własny rozwój naszych zespołów, ale również akwizycje. No i tutaj kilka takich się pojawiło w ostatnim czasie. Zainwestowaliśmy w spółkę Tuatara, która jest takim software house'em, ale z tym dużym komponentem doradczym. Zainwestowaliśmy w spółkę Proacta, która jest w sektorze healthcare. Przejęliśmy zespół startupu, który obsługiwał logistykę, gdzie też ten komponent taki branżowy i ta wiedza branżowa
wydaje się być obecna. No, ten eksperyment jeszcze dzisiaj trudno oceniać, na pewno to jest nowy rynek, na pewno musimy się dużo nauczyć. Bardzo się cieszę też spółki z grupy taki obszar rozwijają, na przykład Sirocco, które ten product discovery obszar mocno rozwinęło, ale też nasze managed teamy, które coraz lepiej sobie z tym radzą, więc jakby myślę, że z jednej strony jako jedni z pierwszych obstawiamy ten trend, z drugiej strony mamy przewagę naszej elastyczności sposobu działania, no i tego, że jesteśmy taką federacją spółek informatycznych, które dość elastycznie do rynku mogą się dostosowywać, więc mam nadzieję, że nie będziemy dinozaurem, który do końca wierzy, że świat się nie zmieni i będzie wyglądał tak samo, tylko uda nam się dostosować do nowego otoczenia biznesowego. Okej. Usłyszałem infrastruktura, usłyszałem specjalizację w pewnych obszarach biznesowych. Czy to wszystko jest też jakimś twoim wyczuciem zarządu, wyczuciem zarządów spółek z grupy, czy jakąś odpowiedzią na potrzeby rynku, które są wam zgłaszane? Nie, no myślę, że to jest jakaś wypadkowa, prawda? No bo część tych rzeczy oczywiście jest jakoś tam oportunistyczna. Część ma taki charakter gruby, strategiczny, no ale trzeba pamiętać, że to jest taki ciągły proces, prawda? Do nas się zgłaszają spółki, mają jakieś projekty, to jest tak trochę jak takie puzzle, które próbujemy poukładać. Część tych inicjatyw pochodzi od liderów, więc myślę, że to jest taka pewna wypadkowa takiego wyczucia. Trzeba powiedzieć, że trudno się potem poruszać, bo tak jak mówię, z jednej strony ustaliliśmy na początku, że wiemy, że nic nie wiemy. Z drugiej strony ten obszar infrastruktury był dotychczas obszarem mało rentownym i budzącym raczej niechęć dużych integratorów, takich powiedzmy, którzy mieli silny ten komponent software'owy, no bo przez wiele, wiele lat wytwarzanie oprogramowania było bardzo rentowną działalnością, czy to własnych produktów, czy usług. W związku z tym no to tak te zwane te pudła, czy te graty, no to tam gdzieś jako dodatek one się wydawały mało atrakcyjne. My wierzymy, że przy właśnie dystrybucji chmury, przy cyberbezpieczeństwie, no tam zaczyna być ogromna przestrzeń na również usługi, też te obszary się stają coraz bardziej złożone i oczywiście, że nadal jeśli ktoś potrzebuje kupić laptopa, czy laptopy, czy serwer, czy macierz, no to jakby nabędzie go u dystrybutora, ale jeśli już potrzebuje wymyślić do tego mądrą architekturę, zaprojektować rozwiązanie hybrydowe, które będzie miało w sobie kawałek chmury, kawałek a na końcu jeszcze może 24 godziny na dobę to monitorować i obserwować, no to już pewnie trudno znaleźć odpowiedzialnego dostawcę, który to rozsądnie zaproponuje. Przy okazji ostatniej inwestycji, czyli spółki Sentik, wspomniałeś o ekspozycji na 20 krajów. Jak ta ekspansja międzynarodowa wygląda w przypadku spółki EUWIC i pozostałych spółek z grupy? No, my chyba mamy takie swoje tradycyjne rynki, które obstawialiśmy. Niezmiennie dumni jesteśmy z rynku szwedzkiego, gdzie udało nam się zabudować fajny zespół. Oczywiście chwilowo przeżywamy tam perturbacje, bo trzeba pamiętać, że wśród tych takich negatywnych czynników, które dzisiaj otaczają nasz sektor, jest przede wszystkim wzmocnienie złotówki, tak? Czyli jakby eksporterzy wyraźnie zaczynają cierpieć i jeśli weźmiemy sobie koronę szwedzką, to będzie to najjaskrawszy przykład, dlatego że ona no, zdewaluowała się wobec złotówki niemal o 20%. Prawda? W związku z tym no to wszystko, co tam robiliśmy, nagle straciło rentowność. Nie? Ale myślę, że to jest jakieś tam przejściowe zawirowanie, że będziemy się tego uczyć, więc jakby super jesteśmy dumni ze szwedzkiego zespołu i Skandynawia działa myślę fajnie. Fajnie też rozwija się nasz oddział w Finlandii, który bezpośrednio jest spółką zależną od spółki szwedzkiej. Tradycyjnie od wielu, wielu lat naszym pierwszym w ogóle zagraniczną firmą była firma w Stanach i myślę, że ona jest dzisiaj też taką naszą perłą w koronie. Co zabawne, ona już też przeżyła prawdziwą sukcesję i mamy nowe pokolenie menadżerów i myślę, że fajny, mocny zespół. Uczymy się w Wielkiej Brytanii, tam zmiany i pojawiają się nowe osoby i powiedzmy jest to taka jeszcze na razie zalążkowa działalność, choć mamy tam sporo klientów, ale takich bardziej gdzieś tam zdalnie. I teraz jeśli chodzi o takie inwestycje, i to są takie biura, które my otwieraliśmy, czy które zaczynamy z naszymi partnerami i które działają pod naszym brandem. I dzisiaj, jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną, to na zachodzie Europy będziemy działać w tym modelu. Zresztą podobnie robił Senetic. I tutaj ta nasza mapa dość fajnie się uzupełnia, dlatego że Senetic akurat takie solidne, mocne oddziały i fajnych liderów ma we Francji, we Włoszech, gdzie do tej pory grupa EUWIC była obecna raczej marginalnie.
Natomiast mamy jeszcze też element tego starego modelu, który jeszcze ciągle nie funkcjonuje i tam, gdzie przejmujemy w ramach ekspansji zagranicznej, która ma niejako taki dualny charakter, to jest Ukraina, gdzie jesteśmy dzisiaj jednym z nielicznych inwestorów. Zainwestowaliśmy w 4 podmioty, dopinamy, liczę już niebawem 5. transakcję. No i tutaj dlaczego mówię o takim dualnym charakterze? Dlatego, że z jednej strony po raz pierwszy poza Polską budujemy moc wytworzeniową, centra inżynierskie i to w kilku miastach, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że na Ukrainie nie ma za wielkiego rynku wewnętrznego, w związku z tym te firmy są bardzo mocno nastawione na eksport i one działają trochę na innym rynku niż my. My działamy na takim rynku enterprise'owym, podczas gdy te firmy ukraińskie raczej działają w obszarze małych, średnich przedsiębiorstw, więc jakby trochę taki zyskujemy nowy typ klientów i innych nieco klientów. I one też budują ten eksport zachodni. Tak? Bo klienci tych spółek ukraińskich są często w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, właśnie w Wielkiej Brytanii. Także to działamy. No i troszkę egzotyki, no bo też w dłuższej chwili funkcjonuje biuro Elvika w Dubaju i też wierzymy, że to jedno z istotnych miejsc na mapie świata, w którym potencjalnie będzie spory biznes. O dziwo robimy dzisiaj, czy realizujemy duży projekt w sektorze publicznym w Dubaju. Myślę, że jeśli on się skończy z sukcesem, no to tutaj pewnie będzie przed nami otwarte mnóstwo potencjalnych możliwości. Widać, że masz rozmach. Pytanie, jakie w tym wszystkim są też wyzwania, bo takie skalowanie to zakładam, że też problemy z pozyskiwaniem talentów, być może jakieś kwestie prawne. Wiemy, że Unia Europejska lubi dorzucić troszkę regulacji. Czy faktycznie jest to też wyzwaniem w takim skalowaniu, czy jakoś dajemy sobie z tym radę? No myślę, że dzisiaj ta sytuacja w ogóle na rynku pracy bardzo się zmieniła. To znaczy wyjątkowo pewnie dziś łatwiej znaleźć dobre osoby w bardzo wielu obszarach, bo mówimy zarówno o tym rynku inżynierskim, który prawda, przez na pewno dekadę, a pewnie dłużej był takim bardzo rynkiem pracownika, a nie pracodawcy i można było łatwo znajdować tę pracę. Tyle dzisiaj myślę, to też się zmieniło i to widać w raportach, które takich na dużych próbkach, bo w raportach takich branżowych przedstawianych przez na przykład portale rekrutujące pracowników. Zresztą odzew dzisiaj na ogłoszenia inżynierskie jest bardzo, bardzo dobry. Myślę, że to jest właściwie takie chwilowe zawirowanie i to gdzieś tam wróci do jakiegoś takiej normalności, dlatego że zresztą to w ogóle nie jest dobre, żeby te piki bardzo falowały. Tak? Znaczy zarówno nie jest dobrze, jak jest bardzo duża podaż, jak i bardzo duży popyt, tylko fajnie, jeśli to by się gdzieś tam wzajemnie balansowało. Nie, więc ja myślę, że dzisiaj chyba osobowych takich wyzwań dużych nie mamy. Mówię zarówno o kadrze menedżerskiej, jak i takiej technicznej. Pewnie raczej brakuje nam umiejętności, żeby odpowiednich menadżerów jakby pewnie wdrożyć, czy z nimi działać. Jeśli mówimy o takim szeroko rozumianym skalowaniu, no to w tych biurach zagranicznych wydaje nam się, że mamy fajne osoby, które robią to, co do nich należy. Wyzwania prawne są nudne, no to się bardzo nie zajmujemy, no to myślę, że tu akurat pewnie to jak w każdej firmie pewnej rutyny się nabiera, tak? To znaczy są rzeczy zrobione dobrze, są rzeczy zrobione źle, no tutaj trochę pewną zaletą skali jest, że można jakby mieć tych takich, to tak ładnie prawnicy sobie mówią, że są in-house'owi, nie? Czyli takich, którzy już tak jakby w pewnym wymiarze czasu pracują dla firmy, można korzystać z kancelarii zewnętrznych, więc też tutaj bym tego elementu pewnie nie jakoś tam nie demonizował. Pewnie największe wyzwania moim zdaniem są w takiej współpracy operacyjnej, w takiej współpracy pomiędzy spółkami, w takiej współpracy pomiędzy działami, pewnej optymalizacji działań. Tutaj myślę, że to jest taki obszar, którym pewnie u nas najbardziej cierpi, no bo jak na końcu szukać różnych supermocy, no to pewnie akurat naszą supermocą okazało się ta umiejętność konsolidowania rynku i inwestowania, ale również deinwestowania, bo przecież za nami też kilka exitów z relatywnie dużych firm. Natomiast no pewnie mistrzami tej działalności operacyjnej nie jesteśmy i tu pewnie jest od nas sporo firm lepszych i pewnie dużo też przed nami wyzwań. Słowo klucz się pojawiło, czyli inwestowanie. A inwestowanie prowadzi mnie do giełdy. I tutaj pada pytanie, bo w ostatnim czasie EUWIC pojawia się w akcjonariatach różnych spółek giełdowych. Pytanie,
skąd ten pomysł? Czy to było zamierzone? Czy to jest jakieś też twoje ukryte marzenie, żeby gdzieś na tej giełdzie się w końcu znaleźć? Bo wiemy z niektórych wywiadów, że gdzieś już o tym przebąkiwałeś. Więc jak dobierasz te spółki? Dlaczego to są akurat te? Dlaczego to są akurat spółki giełdowe? No, mam nadzieję, że nie ukryte marzenie, bo słusznie zwróciłeś uwagę, że ogłosiliśmy publicznie, że chcielibyśmy, żeby EUWIC był spółką notowaną na warszawskiej giełdzie. Zresztą kibicuję najbliższym dużym debiutom, choćby takim jak Żabka, bo liczę, że to i międzynarodowych inwestorów do warszawskiej giełdy przyciągnie. Z wielu powodów uważam, że giełda jest dla nas bardzo dobra. Tak? Po pierwsze, faktycznie jesteśmy w stanie zaoferować spółkom zależnym wymianę akcji na takie notowane. Po drugie, jesteśmy w stanie pracownikom zapewnić prawdziwe opcje na akcje, które też mają wycenialną wartość. Po trzecie, będziemy dużo lepiej wyglądać w oczach międzynarodowych partnerów, jako taka spółka transparentna, zaudytowana, to w szczególności na przykład we współpracy z bankami na świecie gdzieś odbijało się tam jakimś echem, że one muszą bardzo badać, z kim działają i na jakich zasadach. Po czwarte, będziemy mogli realizować więcej przejęć, oferując w zamian akcje, czyli niejako mieć własną maszynkę do drukowania pieniędzy, więc jakby jest szereg elementów. Zresztą firmy giełdowe mają też fajną trakcję marketingową, tak, mówi się o nich, co w naszym modelu biznesowym też ma znaczenie, więc tak, to nie jest to ukryte marzenie, a już lada chwila powiemy, czy spróbujemy przedstawić pomysł, jaki mamy i będziemy go próbowali zrealizować. A to, że pojawiliśmy się w akcjonariacie obecnie bodaj 5 spółek notowanych na GPW, jest w zasadzie związane z tym projektem. To jest trochę tak jak z każdą inną dziedziną, prawda, że skoro nigdy tego nie robiliśmy, no to lepiej się nauczyć na czymś mniejszym i zrozumieć, jak te spółki nie funkcjonują i co można zyskać, co działa, co nie działa. No i stąd po prostu od kilku lat przygotowania. Więc jakby wybór tych targetów jest absolutnie podobny do takiego normalnego, oportunistycznego działania, jakie prowadzimy przy pozostałych operacjach związanych z konsolidacją rynku, z inwestycjami. Natomiast oczywiście przychylniej patrzyliśmy na te spółki giełdowe, no i one mają jedną zaletę, nie trzeba się nikogo pytać, można po prostu sobie jakiś kawałek na giełdzie kupić, co historycznie kilka razy robiliśmy. Nie? No i takim naszym flagowym projektem była inwestycja, przejęcie spółki Unima 2000, która no, miała określone swoje kłopoty, miała też swoje zalety i połączenie z jedną ze spółek z grupy EUWIC, którą kontrolowaliśmy, ze spółką PTAG. To jest taki duży eksperyment też i komunikacji, nauczenia się nowych kontaktów, rozmów z inwestorami indywidualnymi, rozmów z funduszami. To są wszystko elementy, z którymi nie mieliśmy w ogóle do czynienia. No i w takiej mikroskali to przygotowanie to tak troszkę jak chcemy zagrać w piłkę nożną w pierwszej lidze, no to zanim zagramy w pierwszej lidze, no to trzeba trochę wybiec na mniejsze boiska i tam trochę pokopać. No i tak zakładam, że to tego typu przygotowanie. Myślę, że ten projekt się skończył fajnym sukcesem. Jesteśmy mega dumni z Jarla i myślę, że teraz na tej bazie będziemy mogli podchodzić. Oczywiście pewnie część akcji, które pokupowaliśmy w ramach tych prób czy przymiarek, pewnie też zbędziemy. Natomiast myślę, że za chwileczkę będziemy mogli głośno powiedzieć, jaki projekt będziemy chcieli spróbować zrealizować i jak chcielibyśmy, aby akcje EUWIC-a jaką techniką czy jakim sposobem stały się notowane na warszawskiej giełdzie. Okej. Szybciej EUWIC debiutuje na giełdzie, czy prędzej planujesz jeszcze jakieś inwestycje? No, my jesteśmy tuż po dużej bardzo inwestycji, historycznie największej. Mówimy o Sentic. Mówimy o Senetiku. Tak, no i pewnie trudno powiedzieć, że mamy już gotową jeszcze większą gdzieś, prawda, dopiętą. Co nie oznacza, że po mojej głowie nie chodzą jakieś tam projekty, które mogły być większe. I pewnie moja rola i moja praca polega na tym, że ja dzisiaj muszę zacząć je rozpoznawać, żeby można je było jakby na końcu za rok, 2, 3 zrobić. Niemniej to konsolidowanie rynku oczywiście trwa i liczę, że jeszcze do końca roku całkiem sporą transakcję przeprowadzi EUWIC IT, czyli z tej takiej części infrastrukturalnej jeszcze będziemy mieć tam takie wydarzenie, że uda nam się jeszcze tam jeden element zrobić. I oczywiście też spółki z grupy
już też coraz chętniej, coraz więcej jakby inwestują w naszej tej filozofii takiego budowania tej kuli śniegowej. Zwracam uwagę, że jeszcze niedawno Euvik kupował Euvik IT, Euvik IT zainwestował w Euvik Solution, a Euvik Solution zainwestował w GetIT Dany, kilka innych już podmiotów. Więc jakby to trochę jest tak, że my staramy się tą kulturę inwestowania budować i zachęcamy, żeby te mniejsze projekty realizowały spółki zależne, tak żeby to były projekty ważne dla nich i takie, które będą mogły konstruować. Zresztą bardzo podobnie historia przebiegła z EO Networks, prawda? Czyli jakby Euvik, od kiedy kupił EO Networks, to EO Networks będą notowane na New Connectie, już 2 akwizycji dokonało, prawda? Więc jakby my chcemy wszczepiać w te spółki tą kulturę inwestowania i liczymy, że te wydarzenia jeszcze się będą pojawiały, no ale dziwie powiedziawszy, tak jak mówię, skończyliśmy bardzo duży projekt, no i teraz trzeba będzie troszkę okrzepnąć, spróbować zebrać zasoby, więc pewnie w najbliższym czasie wielkich wydarzeń nie planujemy. Okej. Pobawmy się troszkę w wróżbiarstwo. Zastanawia mnie przyszłość najbliższa rynku IT, bo wiadomo, mówiło się, że AI zaraz nas tu wszystkich pozbawi pracy. Póki co raczej nie widać tego, mimo że ten AI wszedł już chyba w nasze życie codzienne, nie tylko w branży IT, ale czuć też mocno wykorzystanie AI w pozostałych częściach gospodarki. Jak ty widzisz, gdzie ten nasz sektor zmierza, gdzie się znajdziemy za 5-10 lat? Czy będzie tam dalej miejsce na ten AI, który dzisiaj znamy, a może wrócimy do fali blockchainowej, a może skupimy się na jakimś cyberbezpieczeństwie bardziej? Jak to widzisz? No tak, pewnie się z tobą nie zgadzam, to znaczy owszem, AI pozbawi nas pracy, tak jak ją rozumieliśmy do tej pory. No to jeśli mówimy, że nadal koder będzie siedział i pisał linijki kodu, no to jeśli mówimy o perspektywie, a już szczególnie wymieniłeś tutaj 10 lat, to ja obstawiam, że koder za 10 lat nie będzie pisał linijek kodu, w związku z tym, tak kiedyś przewrotnie powiedziałem w tych wywiadów, nie będzie zawodu programisty, czy tak rozumianego, więc to nie oznacza, że nie będzie różnych technologicznych zawodów, będzie prompt, czy też programista, to będzie generował pewnie ten kod dużo bardziej maszynowo i myślę, że jesteśmy bardzo na początku tej drogi i ja akurat pewnie może tu jestem dużo bardziej futurologiem niż ty, bo ja uważam, że tej pracy tak rozumianej, jak ją dzisiaj wykonujemy, nas pozbawi, tak jak pozbawiła maszyna tkacka jakby pracy tkania dywanów i dywan z takiego dobra bardzo luksusowego, za który trzeba było zapłacić w średniowieczu kilka wiosek, stał się jakby takim dobrem powszechnym. I wydaje mi się, że takie słowa klucze przy AI-u, czyli demokratyzacja i demonetyzacja różnych czynności związanych z IT będzie następowało. I tutaj zresztą taki wywiad widziałem w magazynie Forbes, gdzie mówię dokładnie, że w zasadzie mój syn, będąc na 2. roku studiów, jest w stanie dostarczyć profesjonalne rozwiązanie informatyczne, które rozwiązuje konkretny problem biznesowy, no robiąc je gdzieś tam po godzinach. No i teraz jeśli to jest problem interpretacji czy zebrania danych z uzasadnień wyroków sądowych, no to jeszcze kilka lat temu były to wielomilionowy projekt z bardzo dużym znakiem zapytania, czy się powiedzie. No i dzisiaj za pomocą tych technologii prostych, zwinnych, z dużymi modelami językowymi okazało się, że to jest taki obszar, w którym no można jakby wynająć studenta, który napisze narzędzie zastępujące pracę dziesiątków prawników być może, prawda, a co najmniej jakiś tam powiedzmy asesorów. W związku z tym to myślę, że pracy nas pozbawi, no ale też stworzy całe nowe sektory, całe nowe obszary działania i ja bym był przy tym optymistą, nie? To znaczy to jest tak, to jest oczywiście zła wiadomość dla tych, którzy będą jakby trzymali się kurczowo w historii, ale dobra wiadomość dla całego szeregu osób, które podejmą nowe wyzwania, które spróbują budować ciekawe rzeczy. To jest szansa dla naszej gospodarki, to jest mnóstwo różnych rzeczy, które może się pozytywnie wydarzyć. Wróciłeś do blockchainu. Jeśli chodzi o blockchain, to ja myślę, no ja akurat nigdy nie byłem fanem powiedzmy blockchainu w rozumieniu jakby tego obszaru takiego walutowego, czyli jak krypto, gdzie no powiedzmy, ok, jest to fajna technologia, mamy kawałek podpisany. Nie byłem nigdy też fanem tego proof of work, gdzie palimy mnóstwo energii trochę po nic, znaczy w sensie no tylko, żeby jakby uwierzytelnić, co wydaje się, że są lepsze metody
uwierzytelniania niż ten. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o blockchain, takie rozumienie NFT, czyli jakby rozumienia też źródła jakby pochodzenia danych, to będzie rosło na znaczeniu. I myślę, że trochę niefortunnie wystartowaliśmy na przykład z tokenizacją, zaczęliśmy tam tokenizować jakieś tam obrazki, tak, i tam je na jakichś aukcjach sprzedawać, czy jakieś udziały w różnych rzeczach, bo no trudno nie być tego fanem, kiedy jest się fanem giełdy, prawda? Bo to na końcu trochę podobne, ale wydaje mi się, że blockchain w rozumieniu też takim, powiedzmy, no, autentykacji źródła pochodzenia daje mnóstwo możliwości, są fajne technologie, które będą się bardzo rozwijały. Czy jako grupa podejmujemy jakieś kroki w tym, by być na tą przyszłość gotowymi? Jakieś działania R&D, inwestycje w startupy, w nowe technologie? No, dzisiaj to są pewnie kroczki bardziej niż kroki, ale myślę, że też tak wszyscy mają. Trzeba pamiętać, że to jest dzisiaj mówimy o biznesie, którym całych państw nie stać na prawdziwe kroki. Tak? No, jeśli mówimy, że prawdziwym krokiem jest, nie wiem, budowa własnego dużego modelu językowego, no to mówimy o koszcie $1 miliarda. Tak? No to jeśli pytamy, czy takie kroki podejmujemy, no to prawda, nie podejmujemy. I myślę też, że relatywnie niewiele ich jako państwo podejmujemy, nie? Bo trochę przewrotnie może być, ściśle współpracujemy tutaj z naszą gliwicką uczelnią, z innymi uczelniami. Zwróćmy uwagę, że uczelnie zaczynają kształcić ludzi, którzy być może wychodząc za 5 lat po studiach będą mieli zawód, który zanika, prawda? Którego powinniśmy się inaczej uczyć. No i w związku z tym no to pewnie podejmujemy szereg takich inicjatyw, które próbujemy dotknąć tych technologii, próbujemy się ich nauczyć, próbujemy je potestować, również w wewnętrznym środowisku. Przykładem może być takie zastosowanie ChatGPT, w którym zawsze mieliśmy kłopot z ustrukturyzowaniem naszego intranetu i znajdowaniem różnych referencji. Raz, że nie byliśmy mistrzami świata nigdy procesów, a dwa, że jeszcze kiedy mówimy o grupie spółek, takim żyjącym organizmie, no to już jest bardzo trudno utrzymać aktualne i wydaje się, że takie technologie wewnętrzne zaczynają jakby mieć istotny wpływ na działanie i będzie je można potestować. Zaczynamy robić fajne projekty dla klientów. Super projekt turecki, gdzie jeden z managed teamów migruje w zasadzie całość kodu w taki właściwie maszynowy, czy automatyczny, czy AI-owy, jak byśmy go tam nazwali, sposób, ale to myślę, że ciągle są trochę takie początki. Trzeba pamiętać, że takie firmy usługowe jak nasza, one są trochę takie w głównym strumieniu, także one muszą być up to date, muszą znać najnowsze technologie, uczyć się ich, ale one nigdy nie będą taką awangardą. Tak? To znaczy, no my nie chcemy być startupem AI-owym, prawda? Tylko raczej gdzieś nadal, tak jak mówiliśmy z programistami, prawda, że jesteśmy trochę producentem łopat w dobie gorączki złota, że my nigdy nie będziemy drugim Googlem, czy Facebookiem, czy nie zbudujemy własnego Ubera, no ale też trudno nas wywrócić, no bo po prostu świadczymy w relatywnie dużej skali te usługi. To tutaj pewnie będzie podobnie. My nie zmieniamy strategii, nie mówimy, że nagle zbudujemy swoją technologię AI-ową, tylko raczej mówimy, musimy się nauczyć świadczyć usługi w świecie, w którym coraz więcej będzie AI. Być może zespoły będą mniejsze, ale myślę, że przede wszystkim będzie rosła ilość potrzebnej infrastruktury i złożoność projektów, w szczególności ich otrzymania. Okej. Jedno pytanie mam, które trafiło do mnie dzisiejszego poranka i które chciałem Ci zadać, bo zastanawiam mnie, czy przy tak dużej skali przedsiębiorstw, które prowadzisz, zdarza Ci się odczuć tak zwaną samotność przedsiębiorcy, czyli stanu, w którym masz poczucie, że nie masz z kim zbić swoich myśli, że nikt nie rozumie Twoich problemów, bo są jednak o strasznie wysokim poziomie złożoności. Jeśli tak, to jak sobie z tym radzisz, a jeśli nie, to co Twoim zdaniem powoduje, że właśnie ta dolegliwość Ciebie nie spotyka? Okej, znaczy potwierdzam, że ta dolegliwość istnieje, bo nie bardzo nawet czasem umiem żonie czy dzieciom opowiedzieć o problemie czy procesie. Nawet zaczynam coś mówić, a potem sam się łapię, że zamienienie w słowa tej układanki, którą mam w głowie, jest nieoczywista i faktycznie w tam gronie przyjaciół, znajomych, osób, z którymi się spotykam, mam takie poczucie, że bywa to niezrozumienie. Natomiast ja myślę, że ja mam akurat bardzo fajnie ten obszar zaadresowany, dlatego że od kilku lat bardzo aktywnie działam w ramach takiej organizacji Corporate Connection, która skupia dużych przedsiębiorców,
którzy no, mówią tym samym językiem. Tak? I jakby oni są bardzo różni, mają różny charakter, zajmują się różnymi rzeczami, są w różnym cyklu życia tych swoich przedsiębiorstw, ale bardzo fajnie jakby sobie nawzajem radzą i w szczególności ostatnio w ramach tej organizacji zostały powołane jeszcze takie mniejsze zespoły, fora, w którym ja mam to szczęście być naprawdę z wyjątkową grupą starszych ode mnie, bardziej doświadczonych i większych przedsiębiorców, więc mam się od kogo uczyć i w okresie partnerstwa jakby rozumiem to zjawisko i wierzę, że ono faktycznie istnieje. Natomiast akurat tak jak mówię, wydaje mi się, że mam fajnie je zaadresowane dzięki Corporate Connection. Okej. Przechodząc do końca, mam jedno standardowe dla tego programu pytanie do ciebie. Co w ostatnim czasie zainspirowało cię? Może to być jakieś przeżycie, wydarzenie, książka, film, doświadczenie? No ja mam ostatnio dość prostą inspirację, muszę powiedzieć. Odkryłem nową dziedzinę motosportu, drifting i to jest coś, co mnie, to nie wiem, czy to jest dobre słowo inspiracja, ale trzech rzeczy, to jest trzecia rzecz, której się uczę jako dorosły. To znaczy, kiedy już skończyłem studia, postanowiłem się nauczyć jeździć na nartach, przez zrozumienie nauczyć się jeździć na nartach. Powiedziałem sobie, zostanę instruktorem narciarskim, tam z tą młodzieżą będę chodzić na te kursy, wystartuję w jakichś zawodach narciarskich. Przez 10 lat doskonaliłem technikę jazdy na nartach, doprowadzałem sobie do jakiegoś tam good enough poziomu. No i odkryłem enduro, no i też wszyscy mówili, że już tam w wieku 35 lat ciężko się nauczyć jeździć na motocyklu enduro i uczyłem się 10 lat jeździć na enduro, no i to jakby na końcu chciałem wystartować w Pucharze Świata, chciałem ukończyć najtrudniejszy rajd świata w hard enduro, czyli Red Bull Romaniacs. Udało mi się to, jestem z siebie bardzo zadowolony i kiedy myślałem już, że tak zostanę z tymi motocyklami i będę sobie nimi gdzieś tak już może troszkę bardziej turystycznie w tym enduro jeździć, to zupełnie przypadkowo ponad rok temu odkryłem drifting i pomyślałem sobie, że to ostatnia dziedzina, w której się w życiu nauczę, no ale poświęcę jeszcze 10 lat, żeby się nauczyć driftować samochodem. No i każdą z tych rzeczy chciałbym robić jako taki zaawansowany amator. Prawda? Czyli rozumiem, że nie będę w stanie się ścigać z zawodowymi drifterami, którzy nie robią nic innego, tylko driftują. No a z drugiej strony jakby też chciałbym spróbować z nimi stanąć w szranki w zawodach, no i to pewnie kilka lat mi zajmie. Na razie urwałem koło w sobotę. Jak przypadkowo odkrywa się drifting? Bo to jest ciekawe stwierdzenie. O, to dłuższa historia. Okej. Jeden z właśnie dużych przedsiębiorców, który jest właścicielem takiej ligi Drift Masters, Bogdan Więcek, zaprosił mnie, żeby pooglądać drifting w Rydze. Odbywały się tam Mistrzostwa Europy. To duży, szybki tor. No i prawdę powiedziawszy, włożono mnie do takiego samochodu driftingowego na treningu jako pasażera. No i przejechałem się jako pasażer. I to nie jest odkrycie driftingu, bo to nie spowodowało zbyt wielkiego na mnie wrażenia. Czułem się bardzo bezpiecznie, zapięty w pasach, po tych latach na tym motocyklu, w różnych małych samolocikach, po drogach jeżdżąc, jakiś tam jakiś tam, kurczę, no okej, fajne, ale nic nadzwyczajnego, prawda? Ani tam nie było wielkiej prędkości, no bo tam niewiele ponad 100 km na godzinę czy 120, no to każdy z nas jeździ też po autostradzie, ani tam nie było jakichś emocji, że ja czymś steruję czy coś robię. I prawdę powiedziawszy, ponieważ ja staram się być w życiu szczery, no to tak, mimo że to było takie zaproszenie, to było takie eleganckie, to ja trochę nieelegancko odpowiedziałem, że no nie podekscytowało mnie, ale żeby być miły, powiedziałem, że gdybym siedział za kierownicą, to pewnie byłaby to dużo większa emocja. I Bogdan zorganizował mi taką wizytę na torze w Poznaniu, na której miałem okazję usiąść za kierownicą i przepadłem. Już wracając, próbowałem na Oliksie stare BMW, a potem zacząłem wykonywać zadanie domowe i pracę taką, żeby dało się to zrobić. No i cieszę się, bo już po roku udało mi się wystartować w Drift Open, taki kontrolny start i nawet wygrać pierwszą parę, także robię progres, nakupowałem samochodów, cieszę się tym, rozwijam, tak trochę mam takie poczucie takiej świeżości z tym i więc trudno to być może nazwać inspiracją, no i nie mam pewnie dla nikogo dobrych wiadomości, super rady z mega mądrą książką, bo raczej potrzebuję resetowania głowy w taki warty sposób, więc tak, ostatnio zainspirował mnie motosport. Może właśnie to jest inspiracja, żeby dać się też ponieść temu przypadkowi. Super, Wojtku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Naszym słuchaczom dziękuję za oglądanie i słuchanie. Widzimy się w kolejnym odcinku podcastu Evic Talks. Dzięki.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.